Nie od razu poszedłem na studia, jak zrobiła to w sumie większość moich znajomych. Ja wręcz musiałem wszystko gruntownie przemyśleć, trochę popatrzeć na wszystko z boku. Ostatecznie po kilku latach, po wielu podróżach, które bardzo dużo mi dały, wybrałem socjologię. Jestem teraz na drugim roku licencjatu i kompletnie nie żałuję. Po socjologii mogę się zająć wieloma rzeczami. Przecież są i badania, jest i marketing, popularne HR-y, czy jak kto woli rekrutacja. Naprawdę cieszę się, że jestem tutaj, gdzie jestem i że jestem w stanie rozumieć tak bardziej z naukowego punktu widzenia, co się dzieje wokół mnie, jak rzeczy się zmieniają, co się dzieje z nami, z ludźmi. Od zawsze chciałam pomagać ludziom, którzy tego potrzebują. Dlatego wybrałam pracę socjalną. Obecnie jestem na drugim stopniu studiów. Na Wydziale Socjologii zdobyłam obszerną wiedzę na temat pracy z drugim człowiekiem. Jak z nim rozmawiać, jak go zrozumieć oraz w jaki sposób próbować mu pomóc. Praca socjalna jest angażująca i kładzie duży nacisk na praktykę, co widać po liczbie godzin, które co semestr spędzamy w placówkach opiekuńczych. Dzięki studiom uświadomiłam sobie, ile grup społecznych jest wykluczonych i dyskryminowanych, na przykład osoby niesłyszące. By móc się z nimi komunikować, zaczęłam się uczyć polskiego języka migowego. Gdybym raz jeszcze miała decydować o swoich studiach, nic bym nie zmieniła. Wygląda na to, że dzięki nim jeszcze bardziej odnalazłam siebie i chęć niesienia pomocy innym. Od zawsze interesowałem się nowymi mediami oraz popkulturą, grami wideo, serialami, a przede wszystkim zabawkami dla dzieci w różnym wieku. Te rzeczy są ważniejsze niż nam się wydaje, gdyż pokazują świat często młodym odbiorcom. Zrobiłem magisterkę z socjologii na UEM-ie i zdecydowałem się podjąć studia doktoranckie na swoim wydziale. W międzyczasie zacząłem wykorzystywać wiedzę zdobytą na studiach i stałem się rozpoznawalnym recenzentem klocków. Nigdy nie podejrzewałem, że dotrę do miejsca, w którym jestem obecnie, a mój kanał na YouTubie będzie odwiedzany przez kilkadziesiąt tysięcy osób. Dziennie! Jeśli masz na siebie pomysł i młodzieńcze marzenia, socjologia pozwoli Ci stworzyć realny plan działania. Pracuję na uniwersytecie od ponad 40 lat. Przez ten czas zmieniło się bardzo wiele, jeżeli chodzi o wyposażenie, o materiał, o pracownie komputerowe, dostęp do literatury, także obcojęzycznej, ale siłą tego instytutu zawsze byli ludzie. Ludzie, których obserwowałem przez wiele lat, część była z moimi uczniami. Jestem dumny z moich kolegów i koleżanek, bo umieją się dostosować do rzeczywistości, podejmować te problemy, które są ważne dla społeczeństwa polskiego i ważne dla ludzi. Bo socjologia powinna społeczeństwu pomagać w zrozumieniu samego siebie i zawsze na tle porównawczym, to znaczy porównywać Polskę z innymi społeczeństwami. Uczymy studentów rozmaitych umiejętności, od statystyki i metodologii dobrego prowadzenia badań, ale także czułości na problemy społeczne i tego, żeby badać to, co jest ważne dla społeczeństwa. Od 2018 roku jestem wójtem gminy Czerwonak. Do moich obowiązków należy przede wszystkim zarządzanie gminą i codziennymi jej sprawami. Przede wszystkim dbałość o to, aby jakość życia w gminie była jak najlepsza. Dzięki studiom socjologicznym zrozumiałem przede wszystkim to, jak ważne są relacje społeczne. To, że są pewne mechanizmy, które z jednej strony są może uniwersalne, ale przede wszystkim można je w jakiś sposób kształtować i wspierać po to, aby nam wszystkim żyło się lepiej. Socjologia bez wątpienia jest kierunkiem dla ludzi ciekawych świata, takich, którzy mają pasję i którzy chcą robić też coś dla innych. Jestem prezeską Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych. Działam w organizacjach pozarządowych właściwie od zawsze, już od czasów dzieciństwa, gdzie moi rodzice włączali mnie w różne działania społeczne przez siebie prowadzone.
Natomiast od kilkunastu lat zajmuję się już aktywnością społeczną czy rozbudową społeczeństwa tak zwanego obywatelskiego zawodowo od już kilkunastu lat. Ta wiedza zdobywana na studiach, zwłaszcza w tych obszarach społecznych, socjalnych, jest tutaj szczególnie dla mnie istotna. Wiedzę wykorzystuję na co dzień i mówię wszystkim, że pracuję w zawodzie. Więc jeżeli ludzie zastanawiają się, co oni mają robić po pracy socjalnej, po socjologii, gdzie szukać pracy, to ten obszar pomocy społecznej, czy też szerzej polityki społecznej, to jest ten obszar, w którym ludzie powinni szukać też swojej takiej aktywności, nie tylko takiej codziennej, prywatnej, ale również zawodowej.